Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam telefon Mitsubishi Triumph Astral z 1999 roku. Telefon posiada już 21 lat. Jak widzicie, bardzo fajnie się, atrakcyjnie jeszcze prezentuje do tej pory. No i oczywiście pokażę Wam tutaj demontaż i montaż tego telefoniku. Tutaj na samym dole widzimy porty pewnie ładowania. Tutaj na bocznej ściance znajduje się 2,5 nasze słuchawki. Tutaj po drugiej stronie widzimy otwory na główny głośnik. Tutaj okrąg, pewnie antenka potem zasięgowa. Ta antenka główna tutaj jest nieodkręcana, niewysuwana na stałe niestety w tym przypadku. No i zobaczymy sobie pod spodem, tutaj pod baterią, jak to wszystko wygląda w tym przypadku. Są podstawowe informacje tej baterii. Posiada 900 mAh. No taka bateria w zupełności wystarczała, naprawdę była dość sporą tutaj pojemnością jak na te czasy. No i tu widzimy dokładne informacje baterii, następnie tu informacje dokładne, nalepce e-mail w tym telefoniku. Zobaczmy MT140 dokładnie Astral. Tak się tak fachowo nazywa ten telefon, ale tutaj oczywiście jak się go sprzedawało, to nazywało się Triumph Astral, by go tutaj lepiej odnaleźć, a tutaj bardziej takie serwisowe nazwy. No i widzimy jeszcze numer, pewnie e-mail tego telefoniku. No i teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego telefonu. I ściągamy tę klapkę wraz z naszą baterią, bo jest tutaj spojona. Następnie tutaj odkręcamy śrubeczki. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Tutaj takie są specyficzne śrubeczki, całkiem inne od innych. Tutaj nie są nadgwiazdkowe, nie są tutaj krzyżakowe, tylko widzicie takie naprzemienne. Weźmiemy sobie, odkręcimy. Ja tutaj odkręcam je zwykłym, płaskim, najlepiej. To idealnie się je odkręca. Tu już wszystkie, jeszcze ten nie wyszedł, ale już jest. Teraz wszystkie oczywiście odkładamy na bok, bo nam nie przeszkadzały te śrubeczki. No i podwadzamy tą całą naszą obudowę tutaj w tym sprzęcie. Tutaj z jednej strony, no i z drugiej strony sobie jedziemy tutaj po całej długości. Tutaj widzimy, że coś blokuje jeszcze. Aha, bo ta jeszcze śrubeczka na nie skoczyła z tego miejsca. Tutaj coś. Jeszcze do końca ją nie odkręciłem. Aha, bo jeszcze szósta, tak jest, szósta już jest. No i teraz swobodnie tutaj podwadzamy całą naszą obudowę. To jest swobodnie z wszystkich stron. Tutaj zobaczmy na odwrocie, widzimy już głośniczek od rozmów. Tutaj dość małych rozmiarów jak na ten telefon, bo tak mnie przejęły te telefoniki z tego okresu, że mają naprawdę bardzo sporej wielkości tutaj głośniczki. Tu już widzimy naszą płytę główną i pod płytą główną korpusik. W korpusiku znajdują się tutaj złącza naszej tutaj karty SIM i złącza tutaj widzimy naszej baterii. Wszystko jest blisko siebie i też widzimy tutaj antenkę zasięgową. Tutaj w tym przypadku, jak mówiłem, spojona jest tutaj wraz z naszym korpusikiem, więc ona już jest niewymienna na stałe. Gdybyśmy chcieli ją wymienić, to musimy oczywiście ten cały korpusik wraz z nią sobie zamawiać, no i wymieniać.
Tutaj sobie zobaczmy, jeśli chodzi o płytę główną, jak to wszystko wygląda na płycie. Też bardzo ciekawa płyta, tylko już mniejsze rozmiarowo te tutaj elementy. Tutaj antenka zasięgowa. Tutaj mikrofonik w tym miejscu się znajduje. Bardzo fajny. I jeszcze możemy oczywiście tutaj wymienić nasz wyświetlacz. Żeby to zrobić, tutaj podwadzamy. Tu jest jedna blokada, tu jest druga. No i tak samo jest pewnie z drugiej strony. Tutaj sobie odwracamy na drugą stronę. No i tutaj sobie podwadzamy z jednej i z drugiej strony. No i mamy nasz wyświetlacz poprawnie wymontowany. Bardzo prosto, jak widzicie. Fajny wyświetlacz. I tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o demontaż i montaż tego Mitsubishi. No prawie jak z samochodu. Tu jeszcze widzimy jakieś, tu jest pewnie jakiś głośniczek boczny, taki mini. Tutaj mi się przynajmniej tu wydaje. Jest jakaś nakładka. Tu jest ten 2,5. Nasz tutaj na słuchawki, nasze złącze tutaj w tym miejscu. No i to wszystko. Teraz to zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności. Zakładamy nasz wyświetlacz z rameczką. Tutaj możemy mieć jakieś problemy w tym zakładaniu, bo jest, jak widzicie, dość tutaj krótka to nasza tasiemka. Ale nie jest tak źle, widzimy, fajnie nam tu weszło swobodnie, także z jednej i z drugiej strony sobie blokujemy dokładnie. Zakładamy nasz wyświetlacz, tutaj mocujemy na naszych zatrzaskach z wszystkich stron. Jeśli już mamy, teraz oczywiście pamiętajmy o naszej estetyce w tym telefonie. Tutaj przycieramy nasz wyświetlacz. I zakładamy wszystko tutaj na naszej tutaj przedniej obudowie. Zakładamy nasz tutaj tylny korpusik na swoje miejsce. Tutaj mocujemy na naszych zatrzaskach z wszystkich stron i przykręcamy nasze wcześniej odkręcone 6 śrubeczek. Tu jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Te śrubki się bardzo fajnie odkręca, tak jak wcześniej wspominałem. Bardzo nam tutaj fajnie wychodzą i bardzo lekko. Tutaj nie ma żadnych problemów. Ale takim tutaj lekkim tutaj śrubokręcikiem, torksem nie ma żadnych tutaj zakładam naszą tutaj tylną baterię wraz z tylną klapką. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model Mitsubishi Astrala. Widzicie, bardzo prosty w demontażu, jak większość tych telefonów z tamtej epoki. Nie ma tu nic trudnego. Jeśli chcecie oczywiście naprawić telefon w domowym zaciszu, to naprawdę bardzo polecam, jeśli go macie w domu, taki telefonik sobie odnowić. Jeśli w ogóle są takie części na rynku, naprawdę bardzo polecam. Dzięki za dziś, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego modelu znajdziecie sobie pod tym filmem. Cześć!